Pytanie. Mi tam włącz. Włącz pytania. Ja będę patrzeć tu. O, dobra. Uwaga. Witamy się. Weź tu ten. Patrz. Merhaba, dzisiaj kolejny filmik. Merhaba, dzisiaj kolejny filmik ze wschodu Turcji. Dzisiejszy filmik będzie wyjątkowy, bo chcieliśmy dzisiaj uczcić to, że jest Was tutaj już ponad 1000. Właśnie z tej okazji zrobimy małe Q&A. Dziękuję Wam za wszystkie pytania, jakie do mnie przesłaliście. I co, będziemy pomału na nie odpowiadać. Pierwsze pytanie, jakie najczęściej się pojawiało od samego początku istnienia kanału, Tak. to pytanie, dlaczego mieszkamy akurat tutaj w Van Erciş na wschodzie Turcji. No i co? Musimy zacząć całą historię od początku. Aha, i tutaj małe sprostowanie. Słuchajcie, w poprzednim filmie, znaczy nie w poprzednim, tylko w poprzednim takim gadanym, gdzie Nuri opowiadał, jak nauczył się języka polskiego, nastąpiło małe nieporozumienie, bo ja przedstawiłam Nuriego właśnie w taki sposób. Tak właściwie to mój Turek. Już myślę, że możemy to oficjalnie powiedzieć. To jest mój mąż, Nurettin. Mówimy na niego Nuri w skrócie. I część z Was zrozumiała to tak, że my ten ślub wzięliśmy niedawno. Gratulowaliście nam, składaliście życzenia, co było oczywiście bardzo miłe. No ale musimy to sprostować. Bo my wzięliśmy ślub W 2015. w 2015 roku, czyli to już jest nasz 4. rok po ślubie. A przedstawiłam Nuriego w taki sposób, bo wcześniej nic nie mówiłam na jego temat na YouTubie i stwierdziłam, że to już był najwyższy czas, żeby go przedstawić. I tak jakoś powiedziałam, także tutaj to prostujemy. Jesteśmy już prawie 4 lata po ślubie. No i właśnie, jak to było po ślubie? Próbowaliśmy mieszkać najpierw w Polsce. I dlaczego to się nie udało? No, ja po studiach poleciałem do Polski od razu i ślub braliśmy. I od samego początku zacząłem szukać pracy w okolicach Poznania, bo wtedy Magda magister zrobiła W Poznaniu. w Poznaniu. I nie chcieliśmy przeprowadzać się gdzieś indziej. Była praca w dużych miastach, Krakowie, Łodzi, Warszawie, Szczecinie. No, ja nie chciałam tak już na samym końcu zrywać tych studiów, czy się przenosić na inną uczelnię. Dlatego szukaliśmy czegoś w okolicach Poznania. Tak, miałem rozmowę kwalifikacyjną i rozmawiałem przez telefon też z kilkoma firmami, ale niestety nie udało się. No tak, my troszeczkę trafiliśmy wtedy na taki ciężki czas w Polsce dla obcokrajowców, w ogóle dla muzułmanów. To był ten czas, kiedy pojawiły się te pierwsze fale przypływu uchodźców do Europy i wiadomo, media różnie to przedstawiały. Później ludzie zaczęli wszystkich razem wrzucać do jednego worka i zaczęły się takie nastroje antymuzułmańskie i w Polsce i ogólnie w Europie, wszędzie na świecie w sumie. No i też rozumiem, że kiedy jakiś pracodawca miał do wyboru, czy ma zatrudnić Polaka, czy Turka, no to zatrudniał Polaka po prostu, dlatego to się nie udało. Praca oczywiście była w gastronomii, w kebabie. No to jest też dobra praca, żadna praca nie hańbi, ja tutaj nie mówię, że to coś złego, po prostu my nie chcieliśmy tego próbować, bo oboje mamy dobre wykształcenie i w zupełnie innym kierunku. Tak. No i właśnie, jakie to nasze wykształcenie? Jesteśmy oboje filologami języka angielskiego, ze specjalizacją nauczycielską. No i co? Postanowiliśmy spróbować, jak to będzie w Turcji. W Turcji. Jak to będzie, jeżeli Nuri dostanie pracę nauczyciela w Turcji. I teraz troszeczkę o tym może opowiedzmy, jak to wygląda, ten cały system tutaj. No, w Turcji jest taki system, że jest egzamin państwowy i potem rozmowa kwalifikacyjna i potem się dostaje punkty. Z tymi punktami można wybierać miasto całej Turcji, ale na początku, pierwszy raz jak ktoś dostanie pracę, to musi pracować na wschodzie Turcji, bo jest służba wschodnia. Służba wschodnia. Dlatego my wybraliśmy tutaj Van. Tak, to tak wygląda w Polsce, jak ktoś chce być nauczycielem po studiach, szuka, gdzie jest wolny etat, składa tam dokumenty, idzie na rozmowę, albo się dostaje do pracy, albo nie. Tutaj to tak nie działa, trzeba zdać egzamin państwowy, później z tymi punktami się losuje po prostu dane miejsce i to może być wszędzie po prostu na terenie całej Turcji, niezależnie od tego, jakie jest Twoje miasto rodzinne, Twoje w tamtym czasie miejsce zamieszkania. Tak. No i właśnie nauczyciel, tak jak i kilka innych zawodów,
to zawód państwowy, praca w budżetówce i wszystkie te osoby, memury, to się tak nazywa po turecku memur, mają obowiązek pracy na wschodzie przez kilka pierwszych lat. To są właśnie nauczyciele, ale też Lekarze, policjanci, pielęgniarki. żołnierze. Tak. No i kiedy już przyszedł ten moment wybierania przez nas miast, no to na mapie dostępny dla nas był tylko tutaj region wschodni, wiadomo, właśnie z tej przyczyny. No i dlaczego wybraliśmy akurat Erciś? No bo tu mieliśmy znajomych, to pierwsze. Oni chcieli nam pomagać dużo i pomagali. I dużo przeczytaliśmy i sprawdzaliśmy, jak tu wygląda, jak tu jest życie i wszystko. Podobało nam się tutaj, bo tu jest trochę bardziej rozwinięte niż inne miasto tak na wschodzie. Innych Tak. miastach Tak, na tak. wschodzie. No i jeszcze widoki. Wiadomo, mamy tutaj Van Gölü, jezioro Van. No, woda też to jest ważne dla mnie, bo ja lubię mieszkać albo żyć tak przy wodzie. Albo morze, albo jezioro, cokolwiek. Tu jest akurat tak ogromne jezioro, dlatego też. No i wybraliśmy Erciś. Jesteśmy tutaj zadowoleni. Wiadomo, na początku trochę było inaczej. Erciś się przez ten czas, od kiedy tu mieszkamy, rozwinęło dosyć. Mamy już teraz naprawdę wszystkie te takie podstawowe rzeczy, które są potrzebne do życia. Mamy supermarkety, jest w końcu Migros, jest gratis. Osoby, które mieszkają w Turcji, będą wiedziały, o co chodzi. Także no, jesteśmy zadowoleni w tej chwili. Oczywiście jest nam czasami tutaj ciężko, bo no, wschód Turcji jednak wygląda trochę inaczej niż zachód Turcji. Tak. Inaczej niż to, do czego my byliśmy przyzwyczajeni. Nawet Nuri, gdzie przecież stąd pochodzi z Turcji, no to tutaj czasami czuje się trochę nieswojo. No i właśnie po co? Dlaczego tutaj jesteśmy? Dlaczego się na to zdecydowaliśmy? Czy ta praca jest naprawdę tego warta, żebyśmy tu byli? Ja tak sądzę, bo na przykład mógłbym równie dobrze pracować na zachodzie w prywatnej szkole, ale wtedy 3 razy mniej zarobki i 2 razy więcej pracy. No i logicznie, że tu wybrałem. Tym bardziej, że wiemy, że to nie jest na stałe tutaj, nie będziemy zawsze mieszkać. Znowu system działa w taki sposób, że w zależności od tego, w jakiej szkole się pracuje, to zbiera się co roku punkty za tą pracę i później z tymi punktami znowu otwiera się mapa. W systemie można wybierać miejsca, do których chce się przenieść. No i właśnie, po prostu musimy być tutaj tak długo, aż nazbieramy odpowiednią ilość punktów, żeby się przenieść do miejsca, do którego chcemy się przenieść. Tak. To wygląda. W tej chwili to jest nasz 3. rok tutaj. No myślę, że to potrwa jeszcze jakieś 2-3 lata, ale no nigdy nie wiadomo. Czas pokaże tak naprawdę. No się okaże. Się okaże. W każdym razie ja myślę, że warto, no bo tak jak mówił już Nuri, zarobki są świetne. No i składki emerytalne, i składki zdrowotne i ubezpieczenie. W sektorze prywatnym wiadomo, jak to bywa. Czasami pracodawcy tego wszystkiego nie opłacają, a tutaj zawsze wszystko jest na tip-top, no bo wiadomo, państwo jakby się tym zajmuje. Zawsze jest na czas. Tak. I też ja mogę korzystać swobodnie z tego ubezpieczenia. No i też no wiadomo, tak jak i w Polsce, no dużo jest wolnego dla nauczycieli. Tak. Latem zaczyna się od połowy czerwca do połowy września. Wolne. Płatne. I jeszcze mamy ferie zimą. No weekendy wiadomo. Około 20 dni. I weekendy wiadomo. I to wszystko jest płatne. Dostajemy normalnie wypłatę. To się bardzo nam przydaje. Możemy sobie spokojnie na całe lato nawet jechać do Polski, czy też trochę pozwiedzać, a pieniążki na koncie są, więc to jest duży plus. Tak. No i tak jak powiedział Nuri, zarobki są na tyle dobre, że bez problemu możemy sobie żyć na spokojnie z tej jednej pensji. Nie musimy się martwić, czy ja mam tutaj pracę, czy nie. No i właśnie teraz chciałabym przejść do pytania, które nam zadał kto. Czym zajmujesz się zawodowo? Zapytała Cynamon i Kardamon. Tak jak już mówiłam, moim zawodem jest bycie nauczycielem języka angielskiego. W tym zawodzie pracowałam w Polsce przez 3 lata w szkole językowej. W tej chwili tutaj na wschodzie Turcji nie pracuję w zawodzie. Po pierwsze jest to związane z formalnościami. Nie mam jeszcze w tej chwili obywatelstwa, tylko kartę pobytu. No i jest o tyle z tym problem, że pracodawcy w sektorze prywatnym
nie do końca chcą zatrudniać tak zupełnie legalnie obcokrajowców, a ja też nie chciałabym pracować nielegalnie. Przy tej pensji, jaką Nuri dostaje, nie ma takiego parcia dla mnie, że ja muszę teraz koniecznie znaleźć jakąś pracę, bo się nie utrzymamy, bo coś tam. Nie ma takiej sytuacji, w związku z tym ja też nie biorę byle czego. Tutaj w Ercisz też na wschodzie Turcji jesteśmy, to jest mała miejscowość, nie ma po prostu dla mnie jakiejś możliwości pracy w zawodzie, dlatego teraz tego nie robię, ale oczywiście chciałam się zająć czymś kreatywnie, dlatego też otworzyłam ten kanał i myślę, że kanał robię zawodowo. Też jest trochę związany z moim wykształceniem, bo przygotowuję do każdego filmu napisy, są też w języku angielskim, ja to robię, więc angielskiego nie zapomnę chyba. A jak już przeniesiemy się na zachód, to zobaczymy, może wtedy wrócę do zawodu. Bo Czemu nie? Czemu nie? No. Dalej mamy pytanie właśnie, ile czasu planujemy jeszcze tutaj mieszkać na wschodzie Turcji i co planujemy dalej, czy myślimy co dalej? I to pytanie nam zadała Marta. To jak długo planujemy tutaj jeszcze być, to już powiedziałam, myślę, że zajmie nam to jeszcze jakieś 2-3 lata. Tak, kilka lat. A gdzie byśmy chcieli się przenieść? No, chcielibyśmy się przenieść oczywiście nad morzem. Jeżeli jesteśmy w Turcji, to nad morzem koniecznie. Tak. No może być Izmir, Muğla, Antalya, Alanya. Tak, myślę, że Alania to byłoby bardzo dobre miejsce dla nas i dla mnie i dla Nuriego. Dla Nuriego dlatego, że bylibyśmy dosyć blisko do Burdur, czyli jego miasta rodzinnego. Tak. Do rodziny. Dla mnie dobrze, bo w Alanii jest bardzo dużo Polaków, innych też obcokrajowców. W związku z tym dzieją się różne rzeczy, różne wydarzenia, eventy dla nas. Łatwiej też jest obchodzić święta w takim miejscu. Tutaj różne rzeczy nie są dostępne dla mnie. Nie ma też za dużo obcokrajowców, a już w ogóle Polaków tutaj, więc tam na pewno byłoby mi łatwiej żyć. Czułabym się bardziej jak u siebie po prostu. No i co, pogoda, widoki. Lotnisko najważniejsze. Tak, lotnisko jest bardzo blisko w Antalii. Z Antalii mamy bezpośrednie loty do Poznania, czartery. Tak. To jest bardzo ważne, bo w tej chwili stąd to jest po prostu jakaś koszmar stąd jechać do Polski. Więc tam będziemy celować, ale znowu to wszystko się okaże, gdzie nam się uda i kiedy. Następne pytanie. Czy Turcja to Twoje docelowe miejsce zamieszkania? I tak samo to pytanie zadano nam też w języku tureckim. Pytanie jest od strony Wedego i od Kasi. No co, na tą chwilę tu mieszkamy, nie planujemy się nigdzie przeprowadzać. Na razie jesteśmy tu, ale czas pokaże, drzwi są otwarte, po turecku tak mówimy. Nigdy nie wiadomo, jakby nie daj Boże coś się stało tu albo coś się dzieje, to każdej chwili można wrócić do Polski. To jest nasz drugi dom. Tak, ale na tą chwilę raczej będziemy tutaj, tak jak już mówiłam, przede wszystkim ze względów finansowych. No i też ja się tu czuję dobrze. Nie mam żadnych problemów, nawet tutaj na tym konserwatywnym wschodzie Turcji wszyscy do mnie przyjaźnie podchodzą. Nie spotkałam się z żadnym rasizmem czy czymś takim, także tutaj zupełnie swobodnie mogę sobie żyć i ja Turcję bardzo lubię. Jest tolerancja. Jest tolerancja, ludzie są bardziej otwarci, też są przyzwyczajeni po prostu do tego, że mieszka tu dużo obcokrajowców i że są różne wyznania, różne kultury. W Polsce bywa różnie, po prostu. Ciebie nic przykrego nie spotkało akurat. Tak, ja nic nie miałem, nic złego nie miałem w Ale Polsce. bywa różnie, różne rzeczy się słyszy niestety, więc na tą chwilę jest nam tutaj lepiej, ale nie mówimy definitywnie nie, bo tak jak już mówiłam, życie pisze scenariusze. Czy są miejsca w Turcji, które chciałabyś zobaczyć lub może też odwiedzić ponownie? Zapytała Joanna. Tak. Oczywiście widziałam tutaj dużo miejsc już na wschodzie Turcji, ale zwiedziłam też zachód. Wiadomo, że najlepiej znamy Burdur i Antalię i te okolice, bo tam najwięcej czasu spędzamy. Ale zwiedziliśmy też sobie Fethiye, Izmir, Istanbul, Ankarę i region Morza Czarnego. Tak. To jest właśnie miejsce, do którego chciałabym wrócić. Przepięknie. Mimo tego, że w Polsce jestem przyzwyczajona do lasów, do zieleni, to takiej zieleni, jaką tam zobaczyłam, to chyba nigdy w życiu. Bo tam są góry i zielono tak naraz. Mój ulubiony region, po prostu. No tak. I może dla Polaków to nie jest jakiś popularny kierunek wycieczek, ale jakbyście mieli okazję, to
polecamy, nie? O, morza też jest. No, morze też tam jest, Na Morze górze. Czarne. Tak. A co byśmy chcieli zobaczyć? Dopóki tu mieszkamy na wschodzie i mamy dosyć blisko, to gdzie się wybierzemy już niedługo? Myślę. Całkiem przy granicy Syrii, Mhm. bo tam są przepiękne też Miasta. i bardzo dużo historyczne rzeczy i zabytki. bardzo zabytki, bardzo dużo różne ludzie tam mieszkają. To jest w ogóle początek tak Mezopotamia, tak mówicie. Początek cywilizacji w ogóle. Cywilizacji, Stamtąd no. właśnie to się wszystko No zaczęło. dlatego tam jest bardzo dużo do zobaczenia. Wiadomo, Gaziantep, Szan-Urfa, Mardin i chciałabym bardzo też zobaczyć górę Nemrut. Myślę, że niedługo się wybierzemy w tamte tereny. Na pewno będą z tych wycieczek filmy na tym kanale. Jeszcze jedno miejsce, które byśmy chcieli zobaczyć. Kapadocja. Kapadocja. Tego nie widziałam, a kusi mnie ten lot balonem. Myślę, że też się w końcu tam wybierzemy. Jakie mamy dalej pytanie? Mamy pytanie od Natalii, kiedy się spotkamy. Natalia, szykuj się, spotkamy się już w lipcu i to pewnie nie raz. Wiem, że tęsknisz, ja też tęsknię na tą chwilę. Pozdrawiamy. Niedługo. Niedługo. I mamy jeszcze pytanie od osoby o niku Felga. Ile Tak. mamy lat? Ja mam 18 plus 8. Ja w tym roku skończę 28 lat, Nuri jest ode mnie rok młodszy. No nie wyglądamy, No nie wyglądamy chyba. ale nie narzekam. Dobre geny. Wy oczywiście sami stwierdzicie, w komentarzach pewnie dacie znać, czy wyglądamy na tyle lat, czy nie. Na ogół spotykamy się raczej z taką opinią, że młodziej wyglądamy, ludzie są zdziwieni. Miałam taką sytuację ostatnio właśnie w zeszłym roku. Byłam w Polsce na weselu kuzynki, szukając sukienki w centrum handlowym. Sprzedawczyni zapytała mnie, czy szukam sukienki na bal gimnazjalny. No chyba trochę pani przesadziła, aż No. tak młodo to chyba nie wyglądam, ale jednak mimo wszystko. Nuriego z kolei ciągle pytają, czy chciałby zniżkę studencką, szkolną. No ja zawsze biorę. Także przydaje się to. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. To jeszcze Co mamy. jeszcze? Mieliśmy pytanie po turecku o język. Gdzie to tu mamy? Polonya'da lehçe öğreniyorum. Kolay öğrenmek için öneriniz var mı? Enes Uczę się zapytał. polskiego w Polsce. Jakie są wasze rady dla mnie? Enes zapytał, jakie są rady. No, film na ten temat my już nakręciliśmy, więc po prostu Enes, zobacz sobie ten film, link pojawi się gdzieś tutaj. Słuchajcie, na dzisiaj myślę, że tyle z tych pytań. Dostaliśmy też jeszcze kilka bardzo ciekawych pytań. Na pewno na nie odpowiemy. Z tym, że gdybyśmy teraz na nie odpowiedzieli tak w 2 zdaniach, to i wy, i my byśmy czuli niedosyt po prostu. To są zbyt obszerne tematy. Dlatego postanowiliśmy nakręcić na te tematy osobne zupełnie odcinki. Żebyście wiedzieli, czego się spodziewać, to ja w opisie wrzucę listę tych pytań, na które dzisiaj odpowiedzieliśmy, i tych pytań, na które odpowiemy później w kolejnych odcinkach. A jeżeli Wy jeszcze chcielibyście się dodatkowo o coś zapytać, jeżeli coś Was jeszcze interesuje, no to też piszcie w komentarzach, my wszystko weźmiemy na pewno pod uwagę. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie subskrypcje, mam nadzieję, że będzie Was przybywało. Jeżeli wśród Was jest jeszcze ktoś, kto mnie nie zasubskrybował, no to myślę, że to jest czas, żeby zrobić to w tej chwili. No a jeżeli już mnie subskrybujecie, ale nie przychodzą do Was wszystkie powiadomienia, to być może dlatego, że nie wciśniliście, Dzwonek. się tak nie mówi, nie wcisnęliście, to pewnie dlatego, że nie wcisnęliście dzwoneczka, który jest obok tego guzika subskrybuj. No to wciśnijcie i wtedy już zawsze powiadomienia przyjdą. No i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.